Dobry wieczór Państwu. Witamy kolejnej nocy na kolejnej sesji Warsaw by Night. Już 13 na naszym liczniku. Ja jestem Arch i jak zawsze będę narratorem tej opowieści. Ja jestem Radek i kolejnej nocy wcielałem się w Gabriela. Dzień dobry, tutaj. I gwiazdy będą mi towarzyszyć tej warszawskiej nocy. Cześć wszystkim, jestem Karolina i dzisiaj zagram Wendy ponownie. Moi drodzy, ostatnia noc, która była, nadal trwa. Nadal trwa noc Halloween. Ukończyliście bardzo ważną rzecz. Zamordowaliście Łucję i dwóch spokrewnionych z Sabatu. Noc jest kontynuowana, a dzisiaj przyjrzymy się czemuś kompletnie innemu. Powrócimy do korzeni. Ten rozdział nosi nazwę Człowiek, który umarł 2 razy. Moi drodzy, opuściliście warszawskie, praskie zoo. Jesteście przed jego wnętrzem, parę zaparkowanych samochodów, zamknięte bary, 2, bar Zaprasza i bar Park. Jest późna noc, jest coś koło 2:34. Głowa Łucji nadal pozostaje w worku ze śmietnika. Krew kapie z niego. My też pewnie jesteśmy uwalani tą krwią. Musimy coś zrobić z naszym wyglądem. Chodzić tak po Warszawie niezbyt dobry pomysł. A no cóż, ja mam dalej swoje ubrania, ale zakładam, że śmiercą. Według mnie powinniśmy wezwać Witalego albo kogoś i O tak. możemy pojechać do mojej kryjówki, nazwijmy to. Mam parę garaży, tam trzymam motor. Masz tam lodówkę? Taką mini, Tak. chociaż na piwo? Tak, o dziwo tak. Okej, to wyrzuć piwo, schowamy tam głowę, znajdziemy jakieś ubrania albo cokolwiek i sprawdzimy po prostu, co u twojej żony. No dobrze, jeśli tak już zostało postanowione, no to tak, zróbmy tak. Ale najpierw Jedna rzecz, Gabrielu. Widziałeś, jak napiłam się krwi tego. Podnoszę ten worek. no tak.
czuję się dosyć... Czuję złość przez to. Mhm. Wolę was o tym poinformować. No, to dobrze, że informujesz. Chciałem się Lepiej. przyjrzeć Wendy, czy rzeczywiście widać w niej jakieś niecodzienne odruchy dla niej, nie wiem. Drżą jej mocno ręce, przystępuje z nogi na nogę. To dosyć specyficzny test, więc Mhm. poprosiłbym cię o rzut na charyzmę i Mhm. intuicję. Charyzma i intuicja. Mogę oczywiście cały czas dodać jedną kostkę z powodu Halloween. Dobrze. Zgadza się. 2 sukcesy. Ciężko wywnioskować coś tak, bo Nie wyglądasz inaczej. Nie wiem, czemu miałabym wyglądać inaczej. Po prostu wyobraź sobie, że stoisz w kolejce do sklepu i przed tobą stoi gruba baba, która ma pełno zakupów, jest starsza i jest bardzo wolny kasjer. I ty stoisz w tej kolejce i się spieszysz i ten kasjer bardzo jest wolny, no i denerwuje cię to, tak? Masz ochotę wziąć go za włosy Mhm. i przyspieszyć go. Dobrze, Wendy, to miejmy nadzieję, że nie będziesz miała ochoty zrobić tak z nikim, kogo... Nie no, nie mam, przecież nie stoję w kolejce. Kita się uśmiecha szeroko. Miejmy nadzieję, że nie trafimy do sklepu. Wendy, masz jeszcze numer do taksówki? Jaki... Do Witaliego w Tak, zasadzie do Witalego. osobiście. Chcecie dzwonić do Witaliego? Jesteście pewni? Gabrielu, Hmm? zauważasz szczura. Niedaleko ciebie, około 8 metrów. Taje na tylnych łapkach. Wącha powietrze. Obserwuje was. Po czym wskakuje na tych 2 tylnych łapkach na krawężnik. Przebiega bardzo blisko was. Zaczyna się wdrapywać trochę po gzymsie. Piknął delikatnie, czym zwiał. I za nim zwiało 6 innych. A gdzie one uciekają jakby? Uciekają do środka zoo. Dobra. Wendy, jakbyś mogła może proszę zadzwonić dość szybko. Okej. Dobra, nieważne. Po prostu. Jakieś mam złe przeczucie. Próbuję patrzeć w tą samą stronę co Gabriel. Wydaje ci się, że jeden ze szczurów mógł zacząć zlizywać krew, która pozostała po kapiącej głowie Łucji. W sensie tuż koło nas jakby? Trochę głębiej Okej, dobra. w zoo. Światło jest bardzo małe, w okolicy zoo są tylko takie LEDowe małe lampki, dające naprawdę mały zasięg oświetlenia. Na miłość boską, zawiążmy ten worek, bo że jest dziurawy. Się wypływa z niego. Jest delikatnie dziurawy, ale na tyle, że troszeczkę tam kapie jednak. I co? Mam zadzwonić po Witaliego? Żeby nas przetransportował do mojego miejsca. Okej. Wyciągam telefon. Witali jest nieaktywny. W aplikacji przynajmniej. Napiszę do niego SMS-a. Hej, jesteś wolny?
Brak odpowiedzi. Mm, Nie odpisuję. Jak mamy ten worek, w którym jest głowa, czy da się go jakoś obrócić tak, żeby ta dziurka była jakby wyżej? Wiesz, mi się wydaje, że to jest po prostu kwestia jakości worka. No dobra, to nieważne. Chciałabym jakoś mocniej zacisnąć marynarkę wokół tego worka. W powietrzu rozchodzi się ten kwaśny i gorzki zapach. Ale jest niebywale przyjemny dla was. Jeśli będziemy tak leźć z tą głową, to wszyscy będą wiedzieli, gdzie jesteśmy, bo zostawiamy za sobą ślad. Musimy albo coś z tym zrobić, albo przeczekać, aż cała krew wyleci. Nie wiem, ile to może trwać. To będzie trudniejsze niż myślałam. Komunikacja miejska nam odpada, pieszo nam odpada, Witali jest niedostępny. Pierwsze nam, znaczy no tak, odpada nam, jeśli niesiemy głowę. No, a w teorii zostawić jej nie możemy, bo mieliśmy przynieść dowód. Robiliśmy zdjęcie. Jeszcze nie. Co prawda mieliśmy zrobić twoim aparatem, ale Mogę moją komórką zrobić. Chciałbym wyciągnąć telefon ten od Romusa i cyknąć fotę tej głowie. Tak, żeby było widać, że to jest Łucja. Jaki to jest telefon, ten od Rumusa? Nie aż tak wypasiony. Nie, to też jest jakby Samsung, nie, flagowy, ale nie jest jakiś wypasiony, tak jak te, które dostaliśmy od Camarilli. Po prostu zwykły smartfon. Mhm. Rozumiem. Ma już z 5 lat. No dobra, no. Jesteśmy po stronie anarchów. Więc... Czy są jakieś kosze takie zwykłe przed tym zoo? Tak. Też tam są worki? Mhm. Zgadza się. Takie czarne, zwyczajne, plastikowe. Chciałbym wziąć wszystkie worki, które są po prostu. Z 2 czy 3. Okej, ale śmieci wysypujesz na ulicę? Do tego kosza, ale jakby bez worka, nie? Dobrze. Czyli nadal dbamy o ekologię i porządek miasta. Nawet po śmierci. No dobrze, no jeden worek na pewno daje znacznie większą ochronę. Jakby nie będzie takiej sytuacji. No dobra. Ja rozumiem, że już nie cieknie z tego, przynajmniej nie aż tak. Dobra, problem rozwiązany. Idziemy z buta jak na razie. okej. Opatulić tę marynarką, może nikt nie zauważy. Ale nas zauważy. Gabriel, jesteśmy cali uwalani po soce. Dobrze, to jaki masz pomysł? Jest Halloween, więc bycie uwalonym w Właśnie. krwi nie jest tak dziwne. Z jednej strony tak. Zawsze możemy powiedzieć, że to sztuczna krew. Nawet jeśli ktoś poczuje, że to prawdziwa krew, no bo jednak ma swój zapach, to powiemy, że nowy wymysł na rynku. Ewentualnie, poza tym, Gabrielu, nie mogę owinąć tego workiem, bo worek, który był owinięty marynarką, tak, wrzuciłam do środka worka, więc mamy worek, marynarkę, worek, głowę. Cebula. Ma warstwy. Dokładnie. W końcu mówisz moim językiem. Dobra, chodźmy już po prostu. Wytłumaczy mi się, że jest Halloween. Okej, Ktoś nas będzie sprawdzał. raczej nie. A przynajmniej, no bo jeśli macie jakieś pomysły, to proszę. Ale jeśli Witali odpada, to nie wiem co innego. I dalej powinien... Dobra, pójdźmy z buta. Macie rację. Przynajmniej część, choćby trochę z buta. Albo ty, Gabriel, mógłbyś pobiec po swój motor. Mój motor został zostawiony Jego motor jest... tam, gdzie twój samochód. Czyli w centrum. Pamiętaj, że my nie oddychamy. Jeśli tam pobiegniesz na jednym wdechu,
Tak, wcale nikt go nie zauważy. Masz rację, Nikita. Już wiesz, ile mi to zajmie? Chodźmy już. Chodźmy po prostu. Idziemy. Moi drodzy, w jaką stronę się kierujecie? W kierunku moich, tam gdzie mam te magazyny, nazwijmy to magazynami. Ten ulica Świderska, tak? Tak. Garaż murowany, tak. Czyli idziecie po prostu piechotą. Jak na razie tak. Mhm. I tak może, żeby omijać ruchliwe drogi. Chciałabym przekazać głowę Nikicie. O, jak miło. Nikita chyba nie przyjmuje. Albo przyjmie i aktywuje odstraszanie. Dobrze, zatem kierujecie się w stronę Białołęki, moi drodzy. Tak. Natomiast jedyna dobra droga prowadząca w stronę ulicy przebiega przez park, który jest naprzeciwko was. W parku nie ma nic poza tak naprawdę drzewami, to jest park praski. Ale to nie jest żaden las. Nie można tego nazwać lasem. A dalej jest szpital praski. Idziemy chyba tamtą drogą i staramy się Mhm. omijać chyba ludzi. Chyba, że szukacie jakiejś taksówki na przykład, bo tutaj jest taka większa, bardziej ruchliwa droga, no to tutaj jest duża szansa na znalezienie. A ja chciałbym sprawdzić na Google Maps w telefonie, ile zajmie nam dojście z buta na Białękę. Albo Dobrze. Czyli z tego adresu będzie. Zajmie wam to 2 godziny i 10 minut, jeżeli będziecie szli. A narratorze, czy przypadkiem w szpitalu praskim nie leżył Damian? Leżał. ja chciałbym zadzwonić do Livi. Może ona nas podwiezie. Pewnie liści na drzewach już nie ma, nie? No, Ach, zobaczcie, jeszcze nie wszystkie opadły. A, kompletnie zapomniałam. A co ciebie tak wzięło na sentymenty jakieś? Nie, po prostu celebruję chwilę. Dobra. Ciekawa postawa, zważywszy na to, że nie chciałeś jej zabijać? I jej nie zabiłem. To nie jest kłamstwo. Zabiłeś 2 innych. A nie, jednego. Oliwia nie odpowiada. Ja w tym czasie odpisuję Damianowi. Zdecydowanie za długo spałeś. Idziecie przez park, tak? Tak. Im głębiej wchodzicie w park, bo park nie jest malutki. Absolutnie. Tym bardziej czujecie się obserwowani. To ja chciałbym się rozejrzeć, czy... W sensie, czy kogoś widać, coś widać? Wiewiórkę. Czy patrzy się na nas? Mhm. Tak dosłownie na nas? Czy jakieś pieski chodzące po parku? Ama? Gabriel stanął w miejscu? Tak, stoją w miejscu. Trochę poruszają się wraz z waszymi krokami, jak dochodzicie prawie do serca tego parku. W sensie, czy Gabriel stanął w miejscu? Tak. Ja tak przystanąłem, bo chcę zobaczyć, czy ten wzrok tych zwierząt jakby idzie za mną, za nimi, za nami. Za wami ogólnie. Tak wodząc w kierunku jego wzroku. To co, teraz też podziwiasz? Liście na drzewa? Czyli coś nas podziwia. Chciałbym dogonić resztę i obserwować jakby sytuację, co się będzie działo z tymi zwierzętami. Zerwuj sobie do woli, Gabrielu Rzepecki. Idziecie dalej. Gołębie trzepoczą skrzydłami przy delikatnych latarniach tego parku. Parę ławeczek. Widzicie postać kroczącą w waszym kierunku.
Więc staramy się ją ominąć, żeby się nie rzucać w oczy. Postać z dużego dystansu już, około 60 metrów. Jej oczy zaczynają się świecić białym światłem, jak światłem księżyca odbitym w jego oczach. Chciałbym jakby tak wskazać ręką, żebyśmy się zatrzymali wszyscy. Jakiejś tam odległości od tego gościa. Czy czuć od niego, że tak powiem, dziwną, świętą aurę? Nie spotkałeś się z nią nigdy, ale to nie jest żadne uczucie inne. On stoi po prostu nie... On idzie w naszym kierunku. Ja wam daję czas na jakiekolwiek reakcje. Okej. Dobra. Yy, I... Czy go rozpoznaję? Rzuć proszę na twoją inteligencję Mhm. i spostrzegawczość. A czy ja go rozpoznaję? Ta sama sytuacja. Inteligencja i spostrzegawczość? To będzie 2 sukcesy. 2 sukcesy. Tuż 5 sukcesów. wiesz zdecydowanie, że to jest Mieczysław. Spotkaliście go, jak był z Syreną. Wiesz, że to był ten mężczyzna, który był wtedy i karmił ryby i kaczuszki. I on idzie w naszą stronę? Tak. To Wendy się obraca i idzie w drugą, przeciwną. Widzicie go. Jeżeli pamiętacie lub nie, ma duże, długie, białe wąsy. Takie lekko spiczaste na końcach. Ma takie krótkie włosy, raczej bardziej po boku, bo tutaj już taką małysinkę, trochę kaszkiecik. A ubrany jest w taką kamizelkę, jakby jak ludzie potrafią nosić na rybach. I do tego kurtkę moro na tą kamizelkę i pod spodem koszulę. Jest zły. Szybkim krokiem idzie w waszym kierunku. Kolipka, co się wydarzyło? Dobry wieczór. Co się wydarzyło? Powiedzmy, że sprzątnęliśmy pewne śmieci. Mieliśmy bliskie spotkanie tymi śmieciami. Moje zwierzątka. Mówi pan o zoo. Niestety. Łapie się za głowę. Byliśmy za późno. Powstrzymaliśmy ich przed większym rozlewem krwi. Wyłączam odstraszenie. Usiadł na ziemi. Kłócą koło niego. Ja też chciałbym przykucnąć. I zawołać Wendy, jeśli nadal odchodzi od nas. Znaczy, ja już odeszłam i teraz jakby obróciłam się i obserwuję sytuację z daleka. Wiemy, że te zwierzęta były dla pana bardzo ważne. I jest nam przykro. Ale nie mogliśmy zrobić więcej. To tak. Pamiętam, jak w lutym tego roku Tatra umarła. Moja niedźwiedzica. To ja sądzę, że to byli oni. Znowu. Już to. I to nie był pierwszy raz. No, wydaje mi się, że nie. Podobno są z jakiegoś organizacji, klubu, smakoszy, tak się nazywają. Już to. Co im takie zrobiły? No właśnie nic i to jest problem z sabatem.
Dogryzają tym, którzy nie mogą się bronić i nic im nie zrobili. Kto by pomyślał, że ci obdarzeni Szczury mnie zawołały. Szczury mnie zawołali. Byliśmy na kręgielni. No to świętujemy do nocy. Ale coś czułem tak pod skórą. Oj, oj, oj. Zauważyłem pana szczury. Nie wiedziałem, czy to dobry znak, czy zły, ale na szczęście dobry. Chodzę bliżej. Ja muszę tam wrócić, zobaczyć, kto tam ucierpiał. Na pewno ucierpieli sprawcy tego. No już to oni się mnożą. Dzień po dniu. możemy zrobić tak, że pan pójdzie sprawdzić, a my przekażemy wiadomości o tym, co się wydarzyło. Komu przekażecie? Jest ktoś, kto jeszcze z panem się przejmował losem tych zwierzaków. To ja, żem te zoo założył. Nikt robi wielkie oczy. Wendy się uśmiecha pod nosem. Boże, dopiero teraz zrozumiałem. Otrzepał spodnie. Przykro mi, że się tak spotykamy drugi raz. Takich niewesołych. Mieczysław Pongowski jestem. Już pan pewnie zna, ale Gabriel Rzepecki. Nikita Podaj mu Dworkowski. Czołem. Servus. Wendy. I skinam głową. Bardzo się tam źle stało. Mi wypikały do uszu, że koszmar jakiś przeszedł. Gdybym tylko nie szedł na tą imprezę, oj, oj. Już to. Nie pamiętam dokładnie, jakie zwierzęta padły ich ofiarą, ale na pewno lew, który był O na wybiegu. nie. Akurat przyszliśmy dosłownie w momencie, kiedy był. Widok starszego mężczyzny. Niczym waszego dziadka. Płaczącego. Czymże jest starszy mężczyzna zalewający się łzami? Łzami utraty. Czegoś tak bliskiego. On jest krzepki. On jest dobrze zbudowany. Trochę okrągły. Średni wzrost 1,75 m. Ale widać, że ma jakąś tam parę w łapie. No wiadomo, jeszcze jest spokrewnionym. Niemniej jednak rozkleił się. Krwawe łzy spłynęły kompletnie po jego policzku. Bezpośrednio na białą koszulkę. Ja to pamiętam, jak to takie małe były, jak kociaki za płotu. Niestety zwierzęta nie są długowieczne, tak jak my. I Oj, domyślam tak. się, że przeżył pan wiele. Pamiętam, jak mi... To zoo tutaj oryginalnie nie było. To na Koszykowej było pierwsze. Którym to chyba 24? Nie. Już pamięcią nie sięgam. Jestem bardzo przykro za pana stratę. Bardzo przykro. No nic. Ciężko się wysłowi. Ja tu już Jak bardzo. tak trochę po kryjomu operuję. Właścicielem nie jestem już. No, Jeśli będę mógł panu w czymkolwiek pomóc, proszę. oj, wy to pewnie swoje macie do roboty. Nie mamy, zależy.
To też była nasza robota, teoretycznie, że przesłużyli. Dobrze, że byliście chociaż, bo może byłoby gorzej. No nic. Ociera się rękawem. Potem wyjmuje taką chustkę materiałową. Jak to niektórzy starsi ludzie nosili. Bo wyciera się. Cały umorusany jednak. Chustka nie jest na tyle chłodna. Idę. Może pan wybaczyć jedno pytanie, ale czy zna pan kogoś z nas o imieniu Leszek? Leszka szukasz. Szukać to mocne słowo, ale słyszałem o nim. Jest. Jest. Ale nie lubi, jak się mu przeszkadza. Wie pan może, gdzie jest? On jest bardzo stary. Gabrielu. Jego umysł się nie bardzo dostosował do tych czasów. Słyszałem. I pewne rzeczy wiem. Ale czemu chciałbyś go znaleźć, mi powiedz? Powiedziano mi, że jest jedną z niewielu wampirów, przepraszam, spokrewnionych, którzy nie są zamieszane w te wszystkie intrygi. Najwidoczniej są. Co ma pan na myśli? Skoro sam go szukasz, to masz odpowiedź. Znaczy, przedstawiono mi go raczej jako osobę w razie czego, do której można się zwrócić o pomoc. Do obcej osoby po pomoc? Patrz na swoich bliskich, tych, których masz dookoła siebie, a nie na prastarych spokrewnionych, Gabrielu. Leszek jest nadal zamknięty w dawnych wiekach. Spotkałem się z nim wiele lat temu, ale to nie było najmilsze spotkanie. Pokazuje ci, bierze tak kurtkę, pokazuje ci swoje ramię i widzisz tam głębokie blizny. Przyszedłem się tylko do niego przywitać. Mój starca faktycznie czasem płata figle jego właścicielowi nawet. Przepraszam, ale będę już szedł. Mam pogrzeb do zrobienia. A muszę dążyć przed wschodem. Najszczersze kondolencje w takim razie. Dziękuję. I Teraz bardzo, bardzo nam przykro. I uważajcie na się. pan również. Do widzenia. Dziękujemy. Ruszył. I większość zwierząt za nim. No i my ruszamy dalej. Tą trasą, co szliśmy. Nie wierzę, że nawet po śmierci ostatecznej potrafi nam wbić szpila. No cóż, Kodę rzucić jej głowę po prostu pod samochód. przynajmniej wiemy, że zabicie jej nie sprawiło tylko nam korzyści, ale i też innym. Sprawiło całemu światu korzyści, mogę cię zapewnić. Nie wierzę, że będzie choć jedna osoba, która będzie po niej płakać. Gdzie idziecie? No jak na razie chyba idziemy dalej i może faktycznie jeśli to będzie trwało 2 godziny, to nie ma sensu i trzeba złapać jakąś taksówkę albo autobus chociaż. Zatem przechodzicie dalej przez Park Praski. Tutaj do przejścia do pieszych po drugiej stronie stoją z 2 taksówki. No to co?
Idziemy do taksówki, a po prostu osoba tym wskazuje głową na głowę. Siada po prostu za kierowcą, żeby nie było tego w razie czego widać. Czyli Nikita za kierowcą. Ja mogę usiąść obok Nikity. No to ja z przodu. I ty z przodu. Jesteś wielki, to tam barami zasłonisz. Nikita, nie ma lepszego pomysłu. Nie będziemy tam szli 2 godziny. Jak chcesz, to ją możesz schować pod bluzkę. Wendy, raczej nie chcesz udawać kobiety w ciąży. Nie, i tym bardziej nie chcę z tą głową. Byłoby to groteskowe co najmniej. Po prostu idźmy w stronę taksówki. Okej. Przeszliście przez pasy. Ambulansy przejeżdżają, bo jak mówiłem, bardzo blisko was znajduje się szpital praski. Duży. W półkolu. Chyba ktoś tam pracował. No nic, co, podchodzicie do taksówki? Tak. Dobry. Dokąd będzie kurs? Na Białękę, a dokładniej na ulicę Świderską. Dobrze. No i siadamy tak, jak było umówione. Gość podciąga fotel. Kto z przodu, kto z tyłu? Ja z przodu. Okej. Po 24 minutach jesteście przy tym magazynie. Zapłaciliście za kurs 70 zł. Jak na razie wezmę na siebie, ewentualnie później mi oddadzą. No dobrze. Czyli ukazujesz im, jak wygląda twój garaż, w którym żyłeś. No, niezbyt spory. Stoi tam mój drugi motor. Trochę ciuchów gdzieś tam leży jest parę półek takich drewnianych. Szafek jakichś takich bardzo prowizorycznych. Trochę ciuchów leży. Trochę zdjęć gdzieś powywoływanych. Takich zwykłych nawet. Torby takie zwykłe na ciuchy. Czy po prostu takie torby do noszenia. Lodówka właśnie. I taki prowizoryczne miejsce do spania. Trochę zimno. Tak. Goły, surowy beton znajdujący się w magazynie dodaje tego zimna. Surowe, szare ściany, szara podłoga, zapach lekkiej wilgoci, zapach betonu. Witam w moich skromnych progach. I tutaj mieszkałeś przez ten cały czas? Czasem tu, czasem tam i siam. Zależy w jakiej okolicy byłem. Wygląda troszeczkę jak mieszkanie takiego teoretyka spiskowego. Dobra, dawajcie tą głowę. A tej nocy gdzie będziesz spać? Dnia. To po pierwsze, a po drugie nie wiem. Tak. Bo jeśli nie tu, to jakbyś mógł wyświadczyć przysługę uciekinierce. Okej, w sensie nawet jeśli nie będę spał, inaczej jeśli będę spał tu, to też może tu być. Tu kimnę się na motorze czy coś. Okej, dobra. Dziwię się, że jeszcze nie oddychasz tym motorem. Że nie jesz na motorze. Chodzisz z nim do kina? Czy masz swoją kurtkę gangu Lupis Via? Tak, to pewnie gdzieś tam wisi, nie? Ciekawy ubiór. E, W twoim stylu, to trzeba przyznać. No to prezent, można powiedzieć, od mojego stwórcy. Znaczy, nie ta kurtka jako dosłownie prezent, ale jakby to całe doświadczenie, które z nim miałem, mniejsze. Masz jakieś ciuchy dla Nikity? Nikito,
Dzwoni twój telefon. O, dzwoni. Miłość boską o 2:00 w nocy? Mhm. O 3:00 prawie. Policja. Odbieram. Słyszysz dźwięki telefonów, stukanie jakichś, nie wiem, naczyń, przekładanych papierów. Halo, dzień dobry, czy to pomyłka? Dzień dobry, Nikita Tarkowski. W telefonie. Słucham. Dzień dobry, proszę pana, będziemy musieli się umówić na pewien wywiad środowiskowy. Wywiad środowiskowy. Coś więcej pan rozwinie? Zgadza się. Kiedy byłbym pan dostępny? Może jutro, o jakiejś godzinie nocnej, albo pojutrze najpóźniej. Halo, z jakiej jednostki pan dzwoni? Nikito, to ja dzisiaj zadaję pytania i chyba chciałbyś być. Nie możemy o tym rozmawiać przez telefon. Pojedziesz któryś z tych dni i poszukasz Tajfuna. Jest pan pewien, że to nie pomyłka? Rozumiesz? No, dobrze. Nikito Tarkowski. Włączam na głośno mówiący. Halo? Jestem cały czas przy telefonie. Jeszcze raz, na kiedy się umawiamy? No, od ciebie zależy. Poniedziałek w nocy? Musimy troszeczkę porozmawiać na temat tamtych wydarzeń z willi, bo widzę, że mamy troszeczkę nieścisłości. Proszę bardzo, co to za policja? Ja mam pytanie, czy tam pisze numer i zamiast numeru jest policja po prostu napisane? Tak. No miłość boską, czy to znowu dzwoni któryś Nosferatu? Właśnie też się zastanawiam. Nie dzwoni żaden Nosferatu. Nie wiem, o czym mówicie, ale nie powinniście takich rzeczy mówić przez telefon, Gamonie. Dobrze. Nikita, to co? Poniedziałek Pierwszego czy drugiego się ustawiamy? drugiego. Pierwszego to jest niedziela czy poniedziałek? A to muszę spojrzeć w kalendarz. Drugiego to jest wtorek. Pierwszego to jest poniedziałek. No to pierwszego. Dobra. W którą godzinę chcesz się umówić? Jest tu trzecią. 23 zatem. Za trzecia, gdzie? Komenda główna miasta stołecznego Warszawa. Szukasz Tajfuna. Szukam Tajfuna. Jasne, zapamiętałem. Raczej nie mogę tego wpisać do kalendarza. Wejdź dołem. Nie wchodź głównym wejściem. Dołem? Mhm. Będzie spokojnie, pogadamy, zjemy sobie donata, napijemy się kawy, chociaż w naszej kondycji to pewnie chyba nam będą szkodzić, więc sobie porzucimy to, ale możemy sobie pomyśleć o tym. Na Mhm. spokojnie, nic się nie będzie działo. Trochę nam opowiesz o sobie. Mógłbyś mnie wziąć Jasne, z głośnika, bo straszne echo jest w tym pomieszczeniu, w którym jesteście. Jak domniemam, Ten. jesteś też z Gabrielem Rzepeckim, jak i z Wendy Olsen. Mogę z nimi przyjść? Ten wywiad dotyczy tylko i wyłącznie ciebie i całą życiorys do tej pory mamy. A wątpię, żebyście chcieli się zajmować tym, żeby Asher zajmował się tą sprawą, którego z tego co wiem już poznaliście. Więc pozwolę sobie poprowadzić tę sprawę, dobra? A z kim mamy przyjemność? Tajfunem. A, okej. Dobrze. To do jutra właściwie. Zgadza się. No to miłego Halloween. Miłego. Kiedy się rozłączam, chciałbym wyłączyć telefon, spróbować wyjąć baterię, złożyć go na pewno, zawinąć w jakieś ubranie i położyć go jak najdalej od nas. Okej. Czy ta sytuacja cię bardzo stresuje? Mhm. Zatem rzuciłbym proszę na twoje opanowanie, jak i intuicję. 0 sukcesów. 0 sukcesów. Widzicie, jak Nikita wygląda, jakby lekko tracił zmysły. Ostatnie wydarzenia i rewelacje, które mu opowiedzieliście, plątają mu figle w głowie. Nie wygląda za dobrze.
Nikita, wszystko w porządku? Nie wyglądasz za dobrze. I'm fucking far from okay. Okej. Muszę chwilę pobyć sam. Sam. Wychodź śmiało, przygotuję ci jakieś ubrania, jak wrócisz. Dziękuję. I wychodzę. Jesteś pewien, że powinniśmy mu pozwalać chodzić samemu? Nie wiem, właśnie to przemyślałem i sądzę, że to nie był jednak najlepszy pomysł. Okej, wiesz co, wyjdę za nim. Dobra, a ja wam naszykuję ciuchy. Wendy robi się niewidzialna i wychodzi za Nikitą. Ja w tym czasie chciałbym schować głowę do lodówki, przygotować im ciuchy. I sobie też na zmianę. Dobrze. I jakie byś założył zatem? No swoje to wiadomo, jakieś takie normalne, nie? Jak tam... W sensie wiesz, takie... Czekaj, co ja mam na sobie? Bo rozumiem, że wszystko mam upaćkane. Z mojego stroju obecnego. Znaczy, wydaje mi się, że Wendy, jak i Gabriel mieli na sobie płaszcze, więc głównie nasze płaszcze będą ubrudzone, reszta będzie okej. Dobra, Natomiast no Nikita będzie cały. to... Możesz się przerzucić na kurtkę. No i skórzaną chyba właśnie tak jakąś. zrobię. Tą lub i zwija. Nie wiem, czy wychodzenie z tym na plecach jest najlepszym pomysłem. Dlatego może jednak coś innego na wierzch. Jakaś zwykła bluza, jeśli mam. Za zimno jest na to. Dobra, to może być jakaś inna kurtka, obojętna. Jeśli chodzi o mnie. Jaka? Jak wygląda? Taka trochę dłuższa kurtka, taka przejściowo zimowa, nazwijmy to. Po prostu z kapturem, bordowa, dość sporo kieszeni. Mhm. Ale taka, jakby to powiedzieć, gładka, taka Tak. szeleszcząca. Tak. Dla Wendy coś najbardziej pstroka tego, co mam. W sensie, żeby to nie były moje kolory czerni i tak dalej, bo pewnie się Wendy nie spodobają, dlatego po prostu jakieś Co stamtąd wyciągasz? niebieskie dresy, spodnie w sensie. Jakaś koszulka, taki t-shirt zwykły, jakiś sweter. Mhm. Ale nie, bo ona miała płaszcz. To tylko sweter w takim razie. I ewentualnie jakąś bluzę jeszcze na to. Kapturem. A Nikicie cały zestaw. Jeansy. Takie sprane, trochę szare. T-shirt. Jest dość zimno. No i jeszcze też jakąś kurtkę. No na moje to etykieta u ciebie jest negatywna. Dobrze. Niech będzie zatem tak. Wracając do waszej sytuacji. Nikito? Czy widzę jakiegoś przechodnia? Nie. Nie bardzo. Jest późna noc. Jesteście przy garażach. Nikogo i niczego tu nie ma. Poza paroma samochodami. I walę po prostu z całej siły o ziemię. Całej siły. Mhm. Czyli supernaturalnej. Łącznie z walecznością i w ogóle... Czyli uderzasz w beton. Mhm. Gołą pięścią. Zostaje takie wgniecenie, jakbyś w gorący dzień, w naprawdę gorący, uderzył po prostu w beton tak, że odcisnęła się cała twoja pięść, tak do połowy. Wendy, bez problemu się prześlizgujesz do niego. Ja chcę po prostu go obserwować z odległości powiedzmy 5-10 metrów. Słyszałabyś mój szept, gdybym mówił szeptem? Możliwe. Nie stoję daleko. No jest cisza, późno w nocy. Czy tylko tak potrafię zostawić ślad siłą? Tylko to usłyszałeś. Resztę jestem cicho, siedzę. Wręcz usiadłem na ziemi. Koło tego wzgniecenia. Dotykam go palcami. Mam wrażenie i wyglądam, jakby się buzowały we mnie emocje.
Taki bardzo napięty ruch mam. Wendy, reagujesz na to jakkolwiek? Domyślam się, że Nikita chciałby być teraz sam, dlatego po prostu pilnuję go, żeby nie zrobił czegoś głupiego. Gabrielu, wychodzisz do nich z ubraniami, czy tylko przygotowujesz je i czekasz na nich? Jeśli schowałem już głowę i te ciuchy są wyciągnięte, to Troszeczkę półki, lodówki przygniatają tą głowę, nie wchodzi tak dobrze, jakby mogła, podnosi. a czy mogę wyciągnąć te półki? Możesz. No to chciałbym je wyciągnąć, jakby jeśli nie mam nic w lodówce, no to też po co te półki, po prostu No, wsadzę tam głowę. No nie masz nic w lodówce. Oczywiście rozpakowuję ją chociażby z tej kurtki Nikity, że może w jednej reklamówce została i on tam... Nie, przepraszam, w worku, nie. Nie, jeśli to zrobiłem, no to... Czy słychać ich rozmowę jakby przez ten? Trochę. Dobra, to chciałbym wyjść, zobaczyć aż gdzie są. To widzisz tylko Nikitę uderzającego w ziemię. Żłobiącego w betonie. W sensie tak dosłownie uderzającego? No to chciałbym podbiec i go powstrzymać, bo jeszcze hałasu narobi, ktoś się zleci. Gabriel, Co ty robisz? Jeszcze ktoś tu przyleci, bo usłyszy jakieś hałasy. Okej. nie jest okej. Już, wyluzuj. Okej. Wendy, gdzie jesteś? Chodzę. Niedaleko. Oko Nikita. Chodź do środka. Mam już dla was ciuchy. Wybierzemy się. Porozmawiamy o tym, okej. Może nie jest najwygodniej, ale przynajmniej jest tam bardziej dyskretnie niż rozwalanie kurde kawałka ziemi przed tymi garażami. Już, O, dzięki. dawaj. I próbuję go podnieść. Wstaję i idę za Gabrielem do garażu. Również idę z nimi. Czekam, żeby się upewnić, że na pewno wszyscy weszli, bo nie wiem, czy Wendy nadal jest niewidzialna, czy nie. W momencie, w którym wchodzi, już nie jest. Okej. No to po prostu zamykam. Jak już wszyscy wejdą. Dobra. Co jest nie tak? Zadzwonił do mnie jakiś gościu, Aj. prawdopodobnie powiązany z Asherem. No tak, to słyszeliśmy. I co od ciebie chciał? Się spotkać. Ale wiesz, co to znaczy spotkać się w przypadku takich. Nikita, panikujesz. To jeszcze nie oznacza, że nie wiem, coś ci grozi. Prawdopodobnie goście sprzątają sytuację, która zdarzyła się w willi. Sprzątają ją po nas, bo byliśmy nowi, nie wiedzieliśmy, co się dzieje i nie wiedzieliśmy, co z nami. Więc Jak dowiedzą się czegoś więcej. nie mają... Wiesz, mają te swoje różne sposoby. No mają, ale zauważ, że bardzo mała ilość osób, przynajmniej na ten moment, na który wiemy, wie o tym, kim jesteś. Najlepiej by było, żeby tak pozostało, a jeżeli będziesz panikować i zwracać powiedzmy na siebie uwagę, tym bardziej będą węszyć. Ja się tylko boję, że zadadzą pytanie, na które nie będę mógł odpowiedzieć. A właściwie będę musiał odpowiedzieć. Słuchaj, byłeś na wywiadzie jakimś tam, na pewno w swoim życiu, prawda? Zadawali ci niewygodne pytania. Ale ja wtedy wiedziałem, że nie mam nic do ukrycia. To jest zupełnie co innego. Zupełnie. Ty nie umiesz kłamać. Słuchaj, Nikita. Jeśli wiedzą już o tobie, to sorry, ale uciekanie przed nimi nic nie polepszy. Jeśli już wiedzą, to i tak już jesteś na straconej pozycji. I zaczniesz przed nimi uciekać, to i tak nie uciekniesz. Będziesz na jeszcze bardziej straconej pozycji, bo będziesz musiał zwiewać, będąc i tak... Udowodnij im swoją wartość idąc tam. Poza tym, tak jak mówię, będąc na wywiadzie na pewno ktoś ci zadawał niewygodne pytania. Radziłeś sobie jakoś z odpowiedzią. Potraktuj to jak wywiad. Pójdź tam, porozmawiaj. Odpowiadaj na pytania,
Na tyle, na ile musisz. Nie rozwlekaj się z odpowiedziami. Krótko, tak? Nie. I tyle. Zachowaj fason i zimną krew. Prawdopodobnie. Zimno. Załóż, że nie wiedzą. Po prostu. Bo jeżeli założysz, że wiedzą, to równie dobrze możesz iść już na stracenie głowy. Okej? Patrz na mnie. Okej. Zmuś się do oddychania. Ale to dziwnie czuć teraz. No nie, to jest takie niepotrzebne. Ale Nikita, miałeś być naszym coachem. Czemu to ja cię coachuję? I Wendy cię uderza delikatnie w ramię. Macie rację. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Jaki mamy dalszy plan? Dobra, Co dalej? wy się przebierzmy się i niestety na moim motorze jest maksymalnie miejsce na 2 osoby. Więc musielibyśmy znowu zamówić taksówkę, jeśli chcemy jeszcze pojechać do mojej żony. Bo rozumiem, że taki jest plan. Patrzę tak na Wendy. Tak, jedziemy do twojej żony, ale czemu po prostu, nie wiem, nie podjedziemy pod samochód Nikity taksówką i pojedziemy samochodem Nikity? A, O ile mnie nie odholowali O, po tym czasie. to też... Wiesz co, to może jednak jedźmy od razu na miejsce taksówką. Jeżeli jest szansa, że cię odholowali, to ja wolę nie jechać tak po nic. możemy po prostu... Że nie, bo to nie ma sensu. Myślałem, żeby może po prostu zrobić trasę przez centrum, ale to trochę nie po drodze. Dobra, Dobra, to rozważmy nasze opcje. to może po prostu jedna osoba weźmie taksówkę, a 2 osoby pojadą motorem, będzie na pewno taniej. Jadę motorem. I zostaje, że taka taksówką. Pojadę taksówką na początku zobaczyć, czy mój samochód cały czas jest na miejscu. Idę po mój telefon, złożyć go z powrotem. Jestem pod telefonem jak coś. Czyli jak chcecie się rozdzielić? Czyli Wendy jedzie z Gabrielem na motorze Do do domu Alicji. ale Nikita sądzę, że pierwszy wyruszy, bo jemu to jednak dłużej zajmie ta droga. A ja jeśli... Nie, chyba nic przydatnego nie ma u mnie tam, żeby zabrać ze sobą. O, wyciągam rzeczy z mojego płaszcza, bo mam tam chociażby na pewno 1 kołek, jak nie więcej. Więc chciałbym to dać do mojej kurtki, te wszystkie duperele, które mam w płaszczu swoim. No i jedziemy do Alicji. Tylko że czekamy na Nikitę, jakby nie jedziemy od razu pod dom. Tak. Nikito, możesz mi przypomnieć, gdzie ty zaparkowałeś to auto? Czy to było pod muzeum, czy to było na parkingu przed Było na centrum? parkingu przed centrum. Pamiętasz, że mówiłem o parkometrze, prawda? Tak, pamiętam o parkometrze, no. Oby kontrolerzy nie Rzuć sprawdzali. proszę na swój spryt oraz motoryzację. 1 sukces. 1 sukces. Zdrowy rozsądek podpowiada ci, że raczej go tam nie będzie, bo to był płatny parking. A co się dzieje z pojazdami, które na płatnym parkingu pozostają na znacznie dłużej niż wyznaczony czas? Dostają mandat. Zostają odholowane, ale możesz rzeczywiście tam jechać. Nie powstrzymam cię tym. Opuścił, to chciałbym mu wysłać SMS-a, że widzimy się pod pałacem, pod Muzeum Pałacu Króla Jana III na Wilanowie. Zróbmy jednak tak, że ja się orientuję przed wyruszeniem. Kosmiczna głowa. Biorę tak ręce, opuszczam je sobie na nogi. No, mój samochód chyba zostanie twoim motorem Tak. na najbliższe noce. Raczej go już tam nie ma, będę musiał zapłacić jakąś pewnie gigantyczną kaucję i wziąć go z jakiegoś... Przez chwilę myślałam, że twój samochód umie się transformować w motor, ale to by było super, Nikita! Taki Batmobil, nie? Nie, ale nie do końca. Dobra, Nikita, wsiadaj, zamawiaj taksówkę, wsiadaj w nią. Jedź w okolice, jedź na ulicę Bruzdową.
No dobra, Zresztą wiesz, byłeś tam, byliśmy tam. byłem. Natomiast my z Wendy tam jedziemy na motorze. Nie rozbijcie sobie głowy. Spokojnie. O moje umiejętności się nie martw. Do tego daj Wendy kask. Wendy będzie miała kask. I zamawiam taksówkę na Bruzdowską. No my tam jedziemy. Na Bruzdową, Tak. czyli nie pod pałac. Nie, no skoro jesteśmy wszyscy, no to na Bruzdową, bo to było jakby takie miejsce na spotkania, że tak powiem. Zatem Nikita, wybierasz taksówkę, zgadza się? Mhm. Zgadza się. Gabrielu, opowiedz nam o swoich myślach. Opowiedz nam, co czujesz. To samo, co czuje wiele ludzi, czyli strach przed nieznanym, bo powrót w to miejsce drugi raz, tym razem tak naprawdę nie wiadomo jakim celu, bo Gabriel wie, co chce Wendy od niego. Ale sam się kłóci ze swoimi myślami, co on chce od siebie w tym momencie, żeby zrobił, kiedy tam przyjedzie. Na pewno minimum jest to, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Na co odwaga Gabriela pozwoli mu więcej zrobić, na co może zdrowy rozsądek, albo właśnie wręcz przeciwnie. Myśli szaleńca w tym wypadku, co sprawią, że się stanie. Ale na pewno jednak po 2 miesiącach odjechać zaraz tam na tą ulicę znowu, to jednak no jest lęk po prostu przed tym. Zbliżacie się wszyscy. Zbliżacie się, moi wszyscy, do miejsca, w którym byliśmy już dawno temu. Jeszcze w akompaniamencie osoby nader podejrzanej, czyli Fabio. Ostatnim razem byliście tutaj z Fabio Lorenzo. Wętru na usługach Aureliusza. Tym razem jesteście w trójkę. No, zatrzymujecie się, domniemam, ulicę przed. Tak, nie jedziemy pod dosłowny adres, tylko gdzieś Motor jest dosyć głośny, więc parkujecie tak na drodze przypolnej, że tak powiem. zakładam, że przejeżdżaliśmy przez to miejsce, gdzie był ten incydent z Jakubem. Nie wiem, czy to nawet nie było na Polnej. Było bardzo, bardzo blisko. Jesteśmy już wszyscy? Hmm? Dobra, Nikita. Później się rozliczymy za taksówkę, pozwolisz. Jasne. Taksówka to było 90 zł. No to co, idziemy. 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 No i robię pierwszy krok na ulicę. Każdy krok, który pokonujesz, jest ciężki, niezręczny. Do tego stopnia, że czujesz się jak tacy kosmonauci, można by rzec. Jakby każdy krok odrywał cię delikatnie od ziemi. Serce, gdyby teraz działało, takie jak za bycia człowiekiem, dudniłoby ci jak dzwon. Minęło tyle czasu, Gabrielu. I wiesz, że wizja Wendy rozpaliła coś w tobie na nowo. Czy rumieniec życia na tobie działa? Jak na razie chciałbym no. podejść po prostu do dość blisko domu, po prostu zobaczyć, jak wygląda tam sytuacja, a później pomyślimy. Ale ogólnie pytam, bo wiem, że na pewno działa na Nikitę, na Wendy czy działa? Wydaje mi się, że nie. Okej, czyli tylko na Niki. Sytuacja z twoim domem wygląda tak. Światła się nie palą, no bo też jest już prawie wczesny poranek. Już jest godzina 4:11. Dobrze, że słońce późno zachodzi o tej porze. Znaczy wschodzi. Macie gdzieś maksymalnie 2 godziny do wschodu słońca. Przed budynkiem widzisz, że połowa płotu jest pomalowana, tylko że są miejsca na płocie, które są pomalowane tak bardzo niezręcznie i przed samym płotem. Kredą.
kolorową. Chyba możesz się domyśleć, czyja to sprawka. Rozumiem, że to nie jest nic napisanego, tylko po prostu pomalowane. Tak, tam słońce, chmurki, kwiatki, pieski. Czy coś rzuca się w oczy takiego niepokojącego? Kasani był ten samochód. Chciałbyś się rozejrzeć za czymś takim bardzo mocno, rozumiem. Jako priorytet, jak na razie. Jasne. Spryt oraz spostrzegawczość. 5 sukcesów. Absolutnie nic w zasięgu twojego wzroku nie wydaje się wzbudzać jakichś podejrzeń, że mogłoby być coś niebezpiecznego, tudzież przerażającego, rzucającego się w oczy bardzo negatywnie. No dobra, w takim razie jeśli... Widzisz, że chyba drzwi od garażu są niedomknięte, ale tak niewiele. Pół metra może. I widzisz też w oknie, tym małym, przed wejściem, lekko tlące się światło. Powiesz, że to jest okno sypialni. Mojej sypialni. Mhm. Nie, to o tej godzinie jeszcze nikt nie śpi. Znaczy... Ktoś śpi. Jakaś lampka nocna. Odwracam się i patrzę na Wendy. Dom wydaje się bezpieczny. Uśmiecham się do niego. I mój wzrok ląduje na drzwiach wejściowych. Naprawdę, Wendy, chcesz, żebym to zrobił? Myślę, że to już czas, Gabrielu. Za długo jej unikasz. Zobacz, co cię omija. I pokazuje na rysunki jego córki na płocie. Przestań to ciągle odpychać. Mam tam po prostu wejść, zapukać w drzwi, zadzwonić dzwonkiem i powiedzieć: cześć skarbie, wróciłem. Po prawie 3 miesiącach. Gabrielu, chciałbym, żebyś rzucił na determinację oraz siłę woli. Nie, moją obecną siłę woli. Tak. Czy do tego też jest dodana kość? Ta z krwi? Z krwi? W tym przypadku nie. 3 sukcesy to są. Że jesteś w stanie w miarę myśleć kalkulacyjnie, ale ciągnie cię. Ciągnie cię uczucie, nie wiem, czy bardziej wyjaśnienia sytuacji, czy tęsknoty. Gabriel, pamiętasz, jak siedzieliśmy na przystanku i powiedziałeś, że boisz się, że staniesz się bestią? Z własnego doświadczenia mogę ci powiedzieć, że jeżeli odepchniesz twoją rodzinę, to faktycznie się nią staniesz, bo nic nie będzie cię trzymać przy byciu człowiekiem. Myślisz, że czemu tak kurczowo trzymam się swoich przyjaciół i swojego brata, swojej rodziny? Bo nie chcę być tym, czym jestem. Też nie chcesz ich stracić, prawda? I nie straciłam. To, że jesteś daleko, wcale nie gwarantuje im bezpieczeństwa. No dobrze. Wendy jakby krzyżuje ręce, patrząc na Gabriela. Widzisz, że Gabriel jest bardzo poruszony tą całą sytuacją. Gdzieś jakieś drgawki ma takie nerwowe. Mina też raczej nie tęga. No. Dobra. Ona się o ciebie martwi, szuka cię. I jestem pewna, że przeżywa koszmar przez to, że cię ciągle nie ma. Uważam, że... Wiesz, czy to wyrwie ją z tego koszmaru? Bo przynajmniej będzie wiedzieć, że żyje? Żyje? Żyje. Stoi przed nami, więc póki co żyje. Nie wierzę, że wam to muszę tłumaczyć. To jest, rozumiem, jakaś furtka, tak? To chwytam za klamkę furtki. Chciałem odpalić strumienie życia. I patrzę tylko na Wendy i jak się okaże, że twoja wizja była nieprawdziwa, to masz wpierdol. To zniknę i mnie nie zobaczysz.
Dobra, idę. Poczuwasz znowu całe swoje ciało. Jest przyjemnie. Jest tak jak założyć na siebie znowu skórę człowieczeństwa. Jakbyś był zmrożony przez ten cały czas. Zmarznięty. A teraz czujesz bardziej, że ręce są twoje, że twoje mięśnie są twoje, że twój ruch jest bardziej prawdziwy, żywy. Furtka jest zamknięta. Ale to nie jest problem przeskoczyć przez murek. Przeskakuję po prostu. Przeskakujesz, spadasz na ziemię. Widzisz, że dawno nie było koszone. Ty się tym zajmowałeś. Nie są jakieś chaszcze, ale robiłeś to trochę lepiej. Wchodzisz. Zbliżasz się do budynku. Wiesz, że raczej drzwi wejściowe są zamknięte, ale garaż jest lekko uchylony. Murek jest płaski. Tak. Wendy chciałaby na nim usiąść nogami na posesji i czekam. Też bez żadnego strudu wskoczę za Wendy. Że ja tak przykucnę takim słowiańskim przykucem. Na murku. Wiesz, ja się mogę zrobić niewidzialna, ale ty nie bardzo. Ja domyślam się, że nie widzę tego, co nie robią, więc po prostu chciałbym podejść do drzwi frontowych. Macie. Mamy dzwonek. Dzwonisz o 3:00? I wyciągam rękę. Myślę o tym wszystkim, co się stało, o tej willi. Tym pierwszym byciu tutaj. Tych 2 miesiącach, które spędziłem jakby poza. O Nikicie, o Leonie, Wendy. O tym, co było wcześniej. Nie naciskam dzwonek. Naciskasz dzwonek? Słychać w tej ciszy domów koło ciebie, tylko jeden jest po twojej lewej. Naprzeciwko ciebie nie ma żadnego domu. Jest ulica. Szosa, można by powiedzieć. Roznosi się dźwięk. Słychać w środku, jakby ktoś delikatnie i dosyć ostrożnie schodził po drewnianych schodach. Schody trzeszczą. Zawsze trzeszczą. Drzwi są drewniane i dookoła jest takie jakby lustro weneckie. Nie widać tego, co jest w środku, ale osoba ze środka wie, co jest na zewnątrz. I mam na sobie kapelusz, to chciałbym go ściągnąć. Napisałem, że nawet jeśli go mam, to jestem w ręku. Wyglądasz bardzo inaczej. Ospały głos odzywa się. Kto tam? To ja. Otwórz proszę. Jest dźwięk przesuwanego zamka, otwieranych zapadni. Drzwi uchylają się. I po 2 miesiącach Gabriel Rzepecki jest w domu. I tu zrobimy sobie cięcie.